Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam na kolejny ranking z Total War Warhammer 3. Ranking pieszych potworów i dystansowych pieszych potworów, z tego co tutaj widzicie. Przejdźmy w takim razie do oceniania. Jak będziemy oceniać tak naprawdę jednostki? Mam tak naprawdę parę gdzieś tam rzeczy przygotowanych, jeśli chodzi o ocenianie jednostek. Pierwszą to jest na pewno zastosowanie jednostki, czyli czy jednostka ma zastosowanie jakieś szersze, czy tylko jedno zastosowanie. Jak jednostka sobie radzi z różnymi na przykład potworami. Czy jednostka ma na przykład jakieś dobre atrybuty bierne, czy nie. Tak samo, czy posiada jakieś umiejętności. Akurat tutaj w tym rankingu umiejętności za specjalnie nie będą jednostki posiadały, bo te pierwsze potwory standardowe nie mają za bardzo, powiedzmy, umiejętności, nie licząc niektórych tutaj jednostek. Moim zdaniem będziemy musieli też zwrócić uwagę, kiedy będziemy mogli rekrutować te jednostki, bo to jest bardzo ważne, bo niektóre jednostki możemy bardzo późno rekrutować, a statystyki są, wiadomo, dobre, ważne, ale statystyki moim zdaniem to nie jest najważniejsze, bo może mieć dobre statystyki, ale jest tak późno rekrutowalne, że jako tako się tego nie rekrutuje. Więc przejdźmy w takim razie do pierwszej jednostki, którą tutaj mamy w rankingu. Są to zwykłe, standardowe trolle, od zielonoskórych tak naprawdę. Więc jeśli chodzi o standardowe trolle, one mają bardzo fajne statystyki, na pewno względem siły broni. Jeśli chodzi o prędkość, też jest nie najgorzej, jednak 54 prędkości to nie ma źle. Dużym na pewno minusem tej jednostki jest dyscyplina, pancerz. To jest na pewno gdzieś tam bardzo słabe. Tak samo premia do szarży jest bardzo malutka. Bierna umiejętność, regeneracja to jest na pewno na duży plus. Jak dla mnie ta jednostka mogłaby się gdzieś znajdować, jeśli chodzi akurat o piesze potwory. W takich średnich wydaje mi się, że będzie bardzo uczciwie dla tej jednostki. Z tego względu, że regeneracja jest na pewno na plus, siła broni jest na plus. Możemy bardzo szybko też rekrutować tą jednostkę, więc moim zdaniem to są najważniejsze plusy dla tej jednostki. No minus to na pewno pancerz i dyscyplina. Ja, gdy gram na poziomie legendarnym, ta dyscyplina bardzo jest słaba. Przy trollach jest ten duży plus, że jak ta jednostka zdąży uciec z pola bitwy, to jednak się zregeneruje, więc to też można by delikatnie tą dyscyplinę podpiąć pod plus i minus. Bo plusem jest to, że jednak nie będziemy musieli ciągle jej pilnować, ona ucieknie z walki i sobie regnie życie i znowu będziemy mogli jej użyć. Ale z drugiej strony szybka dyscyplina to jest ten minus, że jeśli wpadniemy na delikatny jakiś ostrzał, to ta jednostka nawet nie podleci do innych jednostek, więc za to jest zdecydowanie duży plus, znaczy minus. Przejdźmy w takim razie do kamiennych troli, czyli ta już taka jednostka jest bardziej, bym powiedział, podrasowana względem zwykłych troli. Tutaj mamy też już więcej na przykład pancerza, mamy więcej siły broni, więcej szarży, delikatnie atak zwarcie, jak dobrze pamiętam, jest trochę więcej, ale jest już na przykład odporność na ostrzał i na magię i to już robi bardzo fajną robotę, bo 25% i do tego jest naprawdę sporo. Więc jak dla mnie moglibyśmy spokojnie tą jednostkę umieścić w klasie. Powiem szczerze, chciałbym w bardzo dobrych i w najlepszych umieścić naprawdę bardzo topowe takie jednostki. Klasa dobra to będzie raczej taka dla jednostek, które mają, powiedziałbym, spory potencjał, ale muszą się naprawdę wykazać. Jak dla mnie do bardzo dobrych moglibyśmy wrzucić kamienne trolle, bo one są naprawdę spoko. Wiadomo, bardzo razi ta dyscyplina, bo 45 dyscypliny to faktycznie jest bardzo mało. Tylko że jak gramy pieszymi potworami, ogólnie gramy jakimiś potworami, staramy się unikać bezpośredniego ostrzału, więc musimy korzystać bardziej z jakiejś zasady, nie wiem, zasadzki, coś tego typu, na przykład przemieszczać się lasem i z lasu gdzieś atakować, albo z górki gdzieś atakować, albo na przykład używać potworów, jakie takie, bym powiedział, wsparcie dla piechoty, więc tutaj takie zastosowanie gdzieś widzę dla tej jednostki. Przejdźmy w takim razie dalej. Rzeczne trolle bardzo podobne do poprzednich, tylko że mają bierną umiejętność obezwładniający smród. A jak dobrze pamiętam, to zdejmowało chyba pancerz, atak w zwarciu chyba i obronę w zwarciu, więc to było na pewno zaletą tych jednostek. Możemy też rekrutować ich wtedy, kiedy zwykłe trolle, więc jak dla mnie, kurczę, powiem wam, ona ma też dużo mniejsze statystyki niż tam te wcześniejsze, nie mamy odporności na magii, więc jak dla mnie klasa średnia, no bo nie mamy tutaj odporności na ostrzał, nie ma odporności na magię. Spoko, że mamy ten obezwładniający smród, ale nic poza tym nie mamy, więc jak dla mnie zdecydowanie szału nie ma. Gdybyśmy oczywiście grali Bebzolem, no to dla Bebzola to każdy troll jest na cenę złota. Ale ten ranking jest tak naprawdę ogólnikowy, więc nie będziemy gdzieś tam przypisywać jakichś specjalnych bonusów dla konkretnych gdzieś tam jednostek, dzięki na przykład jakiemuś lordowi.
Przejdźmy dalej. Wargeisty, czyli wampirzy hrabowie. No Wargeisty moim zdaniem są mega bardzo fajnymi jednostkami, bo mają głód, dzięki któremu się leczą, gdy walczą, więc to jest na pewno duży plus. Minusem na pewno tej jednostki to jest obrona w zwarciu i pancerz. Czyli nie możemy jakby rzucić tej jednostki na taką, powiedziałbym, delikatnie rzeź, bo gdy ta jednostka zostanie otoczona nawet przez jakąś słabszą piechotę z piką, z halabardą, albo zostanie, nie wiem, delikatnie ostrzelana, to tej jednostki po prostu nie ma. Pamiętajmy, że to też jest nieumarły, czyli atrybuty nieumarłego, na tej zasadzie, że jak mu złamie się dyscyplina, on się po prostu rozpadnie. To jest kolejna jakby powiedziałbym wada. Będziemy na pewno zwracać uwagę na atrybuty jednostki, bo to jest bardzo ważne. Czyli przejdźmy do podsumowania. Na plus na pewno jest prędkość, jest siła broni, jest głód, jest to, że to jest jednostka jest latająca. Na minus mamy to, że ta jednostka jest w miarę miękka i jest nieumarłym. Więc tutaj byśmy musieli zdecydować, gdzie bym ją umieścił. Ja osobiście sądzę, że wargistami można bardzo dużo zrobić, bo one się nadają i na piechotę, i na artylerię, przez to, że jednak są w miarę szybkie, są tak naprawdę mobilne, bo jednak są latające. Więc jak dla mnie powinniśmy wargeisty umieścić w bardzo dobrych. Do najlepszych nie chcę ich dawać z tego względu, że to jest jednostka, która szybko się kruszy, więc musimy bardzo dużo czasu jej poświęcić. I jakbyśmy chcieli zrobić taki doomstack z wargeistów, mogłoby być trochę ciężko na jakichś większych bitwach z tego względu, że musielibyśmy pilnować tych jednostek, żeby ich szybko gdzieś nie ubili. Więc zdecydowanie na doomstack nie za bardzo ta jednostka. Przejdźmy w takim razie dalej. Cmentarne poczwary. To jest fajna jednostka. Powiem wam, że ja się bardzo dobrze bawiłem tą jednostką. Jest oczywiście, powiedziałbym, no może nie jest aż taka specjalnie jakaś wolna, ale ma też dużo atutów, bo mamy bierną umiejętność regeneracji, mamy dobrą siłę broni. Dyscyplina, powiedzmy, nie najgorsza. Pamiętajmy, że znowu to jest umarły, więc jak też dyscyplina szybko spadnie, to jest problem. Ale ma też ataki zatrute, które osłabiają bardzo przeciwnika, więc to jest na pewno na duży plus. Tą jednostkę też możemy bardzo szybko rekrutować. To też jest dla mnie bardzo duży plus, więc jak dla mnie cmentarną poczwarę powinniśmy umieścić, no moim zdaniem, kurczę, bardzo dobrych raczej ta poczwara powinna wylądować. Z tego względu, że no regeneracja jest na plus, prędkość jest na plus, siła broni jest na plus, no zatrute ataki są na pewno na plus. No na pewno minusem jest bardzo ta dyscyplina, pancerz i to, że jednak to jest jednostka nie umarła. Więc sądzę, że takie argumenty są zdecydowanie dobre. Na pewno fajnie się sprawdza na jakąś tam piechotę na samym początku, czy takim jakimś późniejszym lejcie, to już moim zdaniem ta jednostka raczej jest bardzo zastępowana. Chyba że mamy dużo perków odblokowanych w technologii dla niej, no to wtedy jest całkiem inna gra. Morgule jak to morgule? Morgule są fajne z tego względu, że mamy odporność na ostrzał. Pancerz jest, powiedziałbym, nawet nie najgorszy. Wywołują terror, straż przednia. Mają skradanie. To jest moim zdaniem największa zaleta akurat Morguli. Z tego względu, że ja jak grałem gdzieś tam, nie wiem, wampirzymi hrabiami, czy tam na przykład, nie wiem, Sylwanią, no to używałem Morguli przeważnie do takich specjalnych zadań. Na przykład wjazd na plecy piechoty, wjazd na przykład na strzelców, na kawalerię też delikatnie się tam nawet sprawdzali, nie było aż tak źle, więc to jest na pewno dużo dla nich zaleta. Samo skradanie, wywołanie terroru, straż przednia to są bardzo mocne atuty, jeden z takich najważniejszych atutów w jednostkach. Tak samo mamy ataki odmrożenia, mamy dobrą siłę przebicia pancerza. Moim zdaniem Morgulę moglibyśmy umieścić też w bardzo dobrej, bo to jest naprawdę bardzo dobra jednostka z wieloma zastosowaniami. Problem tej jednostki jest jedynie taki, że pancerz jest bardzo słaby, więc jednostki, które mają sporo pancerza, albo dobrą siłę broni, albo strzelcy, mogą w miarę szybko mimo wszystko ich załatwić, mimo że jest odporności 30% na ostrzał, to i tak ta jednostka jest bardzo, jakby powiedziałbym, mięciutka. Mała obrona w zwarciu to też jest bardzo duża wada tej jednostki i dyscyplina. No i to wiadomo, że jest jednak nieumarłym, więc dlatego Morgula akurat w bardzo dobrej, nie najlepszej, bo jednostka jest bardzo mocna, bardzo dużo zastosowań ma, ale jest minus na pewno to, że bardzo szybko ją można załatwić. To jest bardzo duży minus, jak dla mnie. Trolle chaosu, to jest kolejna jednostka, którą tutaj widzicie. Trolle chaosu to jest tak naprawdę odzwierciedlenie zwykłych trollów. Tutaj, jak dobrze pamiętam, się nic w nich nie różniło. Są po prostu identyczne, więc dajemy do klasy średniej w standardzie. Ta sama mechanika, ta sama zastosowanie. No na pewno duży minus dalej za tą dyscyplinę, więc za to jest na pewno ogromny minus.
plus za bierne właśnie umiejętności regeneracji, dlatego się też znajduje ona w klasie średniej, a nie w jakiejś gorszej. Nie będziemy więcej mówić o tym trollu z tego względu, że mówiliśmy o tym pierwszym trollu, a to jest identycznie to samo. Pomiot chaosu to jest jednostka, którą bardzo dużo osób nie docenia, z tego co zauważyłem. Ja trochę się dziwię, dlaczego nie doceniają, bo jednostka ma niezłomność, to jest bardzo ważne. Bardzo duża siła broni, co też jest ważne. I ta jednostka, powiem wam szczerze, nie jest aż taką złą jednostką. Szybko można ją w miarę rekrutować, jest w miarę tania. Prędkość, no prędkość na pewno tutaj daje wiele do życzenia i obrona w zwarciu tak samo. No i na pewno wadą jest pancerz, więc tutaj wad jest dosyć sporo. Nie mamy tutaj na przykład regeneracji jak przy zwykłych trollach. Ja osobiście bym dał akurat do klasy średniej ze względu na dyscyplinę, czy na tą niezłomność, na siłę broni i na to, że to jest znakomita jednostka przeciwko piechocie. Przeciwko piechocie bardzo dobrze sobie radzi. Nawet testowałem tą jednostkę względem na przykład jakichś delikatniejszych właśnie pieszych potworów i też nawet dawali radę. Nie było aż tak tragicznie, jak się tam gdzieś spodziewałem. Więc jak dla mnie zdecydowanie możemy ich tutaj umieścić i przejdźmy w takim razie dalej. Opancerzone trolle to już mamy takie, powiedziałbym, delikatnie mocniejsze trolle. Więc ja bym ich wrzucił akurat do klasy dobrej z tego względu, że tu mamy już dużo więcej pancerza. Jedynie tym się właśnie różni, że ma jednak więcej tego pancerza. I za to faktycznie możemy ich umieścić wyżej, bo ten pancerz nam daje też to, że ta jednostka nie zostanie szybko ostrzelana nawet od gdzieś tam najgorszych strzelców. Bo często się zdarza tak, że komputer bardzo dużo rekrutuje strzelców tych bardzo jakby niskotierowych na samym początku. Więc wtedy nasze trolle mają jakieś gdzieś tam utrudnienie. Choć wytrawny gracz, dobry gracz już raczej się nie przejmuje tym, że komputer ma akurat jakiekolwiek jednostki strzeleckie, bo komputer niestety aż tak dobrze ich nie broni, więc łatwo go można wyprowadzić w pole, można go zjechać nawet najsłabszą kawalerią, najsłabszą jakby pieszą jej potworami, więc możliwości na to jest bardzo dużo. Opancerzone trolle, plusy na pewno siła broni, pancerz, regeneracja, to są na pewno duże plusy. Tak samo prędkość, że nie ma na przykład 30-40, a jednak jest 54, to jest wystarczająco, żeby się swobodnie poruszać. Minusy to na pewno mamy gdzieś tam obrona w zwarciu, no premia do szarży, że nie możemy jakoś faktycznie mocno zaszarżować. No i dyscyplina, takiej strasznie gdzieś tam duża wada. Smocze ogary. No jeśli chodzi o smocze ogary i byśmy chcieli gdzieś tam patrzeć względem tego, że walczylibyśmy z jakimiś potworami, no to jest znakomita jednostka, bardzo dobrze sobie radzi przeciw dużym przeciwnikom. Jest to jednostka, którą też możemy późno rekrutować, więc to też jest bardzo ważne. Jak dla mnie smocze ogary zdecydowanie powinny gdzieś tam zasługiwać na bardzo dobrą klasę, a może nawet najlepszą, bo one są bardziej stworzone na duże jednostki. Z piechotą też sobie delikatnie bym powiedział, że sobie poradzą, ale na pewno nie tak dobrze jak niektóre jednostki, które tutaj będziemy oczywiście oceniać. Więc smocze ogary na pewno duży plus, powiedzmy, może nie duży plus, ale plus na pewno mamy za dyscyplinę, za pancerz, za prędkość, że jednak ta jednostka jest w miarę mobilna. Obrona w zwarciu, nawet sobie właśnie jak gdzieś tam się zablokuje, to długo wytrzyma, bo nie ma bardzo mało tej obrony w zwarciu. Odporność na ostrzał też jest bardzo dobrą jakby zaletą tej jednostki, bo ta jednostka jest dosyć spora, więc strzelcy mają jakoś, powiedzmy, łatwiej ją trafić. Duża siła broni, premia do szarży też nie najgorsza. No ja bym się skłaniał ku bardzo dobrej, albo nawet najlepszej, tylko trochę najlepszej, chciałbym najlepszej faktycznie dać takie jednostki, które sprawdzają się naprawdę na wielu frontach, a takie jednostki się tutaj też znajdują, więc umieszczę ich akurat w bardzo dobrej. Wydaje mi się, że to nie będzie dla nich takie uwłaczające i będzie, wydaje mi się, dobrze. Przejdźmy do kolejnej jednostki. Pomioty Khorna, czyli tutaj przejdziemy przez teraz 4 pomioty, tak powiedziałbym delikatnie pokrótce. Pomioty Khorna to na pewno duża większa zaleta niż standardowe pomioty z wielu przyczyn. Na przykład mamy znak Khorna, mamy odporność na magię, więc wtedy mamy już, powiedzmy, delikatny plus. Jak dobrze pamiętam, jest chyba więcej pancerza, ale tu się mogę mylić, bo wydaje mi się, że tamte standardowe miały 10, a te mają 30. Teraz wydaje mi się, że tak, powiedzmy, że to tak by było. Jeśli chodzi właśnie o te pomioty już z tych delikatnych, bym powiedział, ulepszeń, ja bym powiedział osobiście, że to są dobre jednostki. Mi się osobiście nimi dobrze gra, dużo umiem wyciągnąć z tej jednostki, tym bardziej w takich piechotach, gdzie czasem nie mamy jakby takiej jednostki, która bardzo dobrze sobie poradzi z dużą ilością piechoty, no to oni sobie spokojnie gdzieś tam radzą. Choć tutaj mamy też kwestię tej prędkości i obrony zwarciu jest bardzo słaba, więc to jest raczej względem tego, że wjeżdżamy bardziej w kogoś niż długo się bijemy.
Więc jak dla mnie możemy umieścić ją po prostu w tej klasie dobrej. Pomiot Zincha. No, pomiot Zincha zdecydowanie raczej ta sama klasa. Duża różnica względem tego, że no jednak faktycznie z tym pancerzem, że tu mamy mniej, ale tu na przykład mamy znowu magiczne ataki i rozdzierające ataki pancerz, więc zdecydowanie duży plus. Jeszcze z bariera. Więc jak dla mnie to są na pewno duże plusy tej jednostki. Minusów, no powiem tak, z potworami sobie w miarę radzą, więc to też nie jest gdzieś zła jednostka. Jeśli gdzieś tam nie jesteście przekonani do tej jednostki, potestujcie sobie na różnych wariantach. Na przykład weźcie sobie z tego tieru, znaczy z tej na przykład tier listy tej jednostki, które tutaj widzicie i sobie potestujcie, jak to w praktyce wygląda. Możecie się zaskoczyć niejednym, ja osobiście się zaskoczyłem pozytywnie, więc jak dla mnie spoko. Pomiot Nurgla, no tutaj mamy różnicę taką, że mamy oczywiście ataki zatrute. Mamy więcej obrony na przykład w zwarciu i atak w zwarciu jest wyrównany. Tam mieliśmy więcej ataków w zwarciu, a tu mamy tak bardziej wybalansowane to wszystko. Jak dobrze mi się wydaje, szarży jest chyba trochę więcej, o parę punktów. Więc jak dla mnie zdecydowanie możemy dać też do dobrej, bo zatrute ataki są po to, żeby wymęczyć przeciwnika, żeby po prostu go osłabić. I nie wiem, dojechać go magią albo innymi też po prostu jednostkami, więc jak dla mnie to jest zdecydowany duży plus. I Chmara Much to jest dodatkowa jakby, powiedzmy, atut tej jednostki, żeby pokonać kolejne jednostki, żeby je znowu bardziej osłabić. Więc jednostka, która dużo osłabia, jest bardzo dobrą jednostką. I przechodzimy do ostatniego pomiotu, którego tutaj mamy, to jest pomiot Slanesha. Tutaj mamy znowu usypiające ataki, czyli obniżające atak w zwarciu i obronę zwarcia, jak dobrze pamiętam, było to o 5. Premia do szarży jest ciut mniejsza, prędkość jest większa, więc tu jest, no powiedzmy chyba o 4 punkty, czy tam 5, więc niedużo, ale zawsze jednak coś. To jest też na tej zasadzie, że jak to jest na przykład pomiot Slanesha, Slanesh tak naprawdę opiera się na prędkości, jednostki są bardzo oparte na prędkości, no to dlatego pomiot ma te bonusy. Tak samo przy kornowych, że odporność na magię i tak dalej, i tak dalej. Więc jak dla mnie pomiot Slanesha, on ma na przykład duży plus, bo jest atrybut jednostki niszczycielski atak z flanki, czyli jak ta jednostka będzie fajnie wjeżdżała na plecy, to mamy podwójne jakby premię do szarży, więc jak dla mnie to jest zdecydowany duży plus. Mimo że ta jednostka nie ma jakichś, bym powiedział, wysokich gdzieś tam statystyk do premii do szarży, ale jak już dwukrotnie to już się robi spoko, ale też prędkości nie ma takiej dużej, ale jak dla mnie też usypiający odór, który też jakby debuffuje przeciwnika, więc to też jest duża zaleta, więc przejdźmy w takim razie dalej. Trolle żółciowe, czyli w miarę świeża jednostka po ostatnim DLC-ku dodana, no mamy oczywiście regenerację, mamy żrącą żółć, jednostka lepsza niż standardowe, bazowe trolle z tego względu, że jest więcej pancerza, ciut więcej dyscypliny, obrona w zwarciu jest nie najgorsza, bo 45 to jest naprawdę sporo. Mamy oczywiście tą żrącą żółć jako umiejętność bierną, znak nurglowy, więc jak dla mnie zdecydowanie jednostka na klasę dobrą tak naprawdę zasługuje. Minusem troszkę jednostki, może ciut więcej dyscypliny by się przydało, ale czy tak więcej by jej się przydało? Wydaje mi się, że wystarczająco też mimo wszystko ma względem wszystkich statystyk, które ona tutaj posiada. Jest to tak dosyć zbalansowana jednostka, nie jest jakaś mega mocna, ale też nie jest jakaś taka, bym powiedział, bardzo słaba, więc moim zdaniem fajnie wybalansowana akurat jednostka, mimo że w DLC-ków doszły jednostki, które nie były aż za bardzo zbalansowane, jak dla mnie. Takie dodatkowe, powiedzmy, informacje dla was. Przechodzimy do zwierzoludzi i do minotaurów. No, minotaury powinny ogólnie znaleźć się raczej wysoko, bo jeśli chodzi o piesze potwory, to są bardzo dobre jednostki. Dobra w większości dyscyplina, dobra prędkość, dobra siła broni, fajna premia do szarży, bierna umiejętność łaknienia krwi, zwiększające obrażenia, szarże, jak dobrze pamiętam, przebicie pancerza, więc dużo fajnych takich bonusów. Ta jednostka akurat jest z 2 toporami, dodatkowo mamy brak, powiedzmy, kar w lesie, dobre przebicie pancerza. Jak dla mnie wszystko jest fajnie wybalansowane w tej jednostce i minotaury akurat bym osobiście wrzucił do bardzo dobrej. Są to bardzo dobre jednostki, możemy je też w miarę szybko rekrutować, bo zwierzoludzie szybko, powiedzmy, się rozwijają. Jeśli dobrze gdzieś tam zaczniemy, to bardzo szybko się rozwijamy tą frakcją, więc szybko możemy posiadać dużą ilość minotaurów. A minotaury no, są po prostu bardzo dobre, tylko musimy dużo gdzieś tam nimi raczej, powiedzmy, sterować. Bo jak rzucimy na dużą ilość jednostek, no to te minotaury szybko przepadną mimo wszystko. Bo tutaj obrona w zwarciu jest, powiedzmy, 32, to nie jest mało,
ale mimo wszystko gdzieś tam przegrają w późniejszym etapie. Minotaury z tarczami mają tą zaletę, że my jednak mamy tarczę, więc mamy jakąś większą szansę odporności na przykład względem strzelców. Tak samo mamy więcej obrony zwarciu, bo tam było 32, to już mamy 45, to już jest zdecydowanie więcej. Jak dla mnie i tak mimo wszystko ten sam tier, bo do najlepszych to raczej bym ich nie wrzucił, mimo że mają po prostu 13 powiedzmy obrony w zwarciu więcej, bo to nie jest powiedzmy taki atut, który nie wiadomo jak gdzieś tam góruje. Do najlepszej, tak jak mówiłem, chcę wrzucić takie jednostki, które zdecydowanie na to zasługują. Parę jednostek może się znajdzie oczywiście w tym rankingu tam. Przejdźmy w takim razie dalej. Minotaury z wielką bronią, no tutaj atuty jednostki, no powiedziałbym to jest prawie identyczne co wcześniejsze jednostki dwóch Minotaurów. Różnica jest taka, że mamy większą premię do szarży. Nie mamy oczywiście w tej jednostce odporności, znaczy nie mamy tarczy. Na pewno dużym plusem jest skuteczność przeciw dużym wrogom, co zdecydowanie przydaje się, bo w późniejszych etapach gry, gdy gdzieś tam walczymy z niektórymi frakcjami, to sporo potworów się zaczyna pojawiać. Więc to na pewno duży plus. Jak dla mnie Minotaury wszystkie powinny się znaleźć na tym samym stopniu, z tego względu, że one są prawie identyczne. Są tam delikatne, tak jak mówiłem, różnice względem, nie wiem, obrony w zwarciu, tutaj jakieś posiadania tarczy, ale jako tako statystyki są takie same, więc nie będziemy tutaj więcej mówić o Minotaurach. Przejdźmy w takim razie do Drzewnego Bractwa. Drzewne Bractwo jak dla mnie jest znakomitą jednostką. Jest to jednostka bardzo wytrzymała. Ona raczej w większości się stara defować, dlatego prędkość tej jednostki i premia do szarży jest mniejsza. Ale jak sobie zobaczycie, bardzo dobry pancerz, bardzo dobra dyscyplina, magiczne ataki, odporność fizyczna, odporność na ostrzał. Jak dobrze pamiętam, jedyny minus to jednak, że nie ma odporności na ogień, a ma przeciwnie, że miała tak naprawdę na ostrzał od ognia minus 25, czy tam 30. Jakoś gdzieś tam delikatnie w tych wartościach to było. Dużą zaletą też tej jednostki jest obrona przed szarżą dużych przeciwników. Czyli tak jak mówiłem, to jest jednostka, która ma utrzymać dany teren. Tak samo jest straż przednia, czy możemy od razu już sobie gdzieś ją ustawić, jednak ta jednostka jest wolna, więc czasem nie miałoby czasu gdzieś starać się ją ustawić. Więc na pewno dużo zalet na pewno dla takiej jakby jednostki defensywnej. Jak dla mnie moglibyśmy ją spokojnie umieścić w bardzo dobrej, bo to jest jednostka, która po prostu ma bronić. Do bronienia zdecydowanie ona się nadaje. Nie ma może większych zastosowań jakiejś tam szarży czy coś takiego, choć z piechotą jak testowałem tą jednostkę też sobie fajnie radziła, więc moim zdaniem powinna być bardzo dobrej, bo też jest bardzo szybka rekrutacja tej jednostki. No powiedziałbym błyskawiczna nawet rekrutacja tej jednostki w Leśnych Elfach. Więc jak dla mnie bardzo fajna jednostka. Jeszcze odporność na psychologię, no moim zdaniem więcej plusów niż minusów dla tej jednostki. Minusem jest, tak jak mówię, obrona, znaczy prędkość, atak zwarciu, premia szarży. To są jedyne minusy tej jednostki, ale tak jak mówiłem, to jest jednostka do obrony, więc do obrony ona się znakomicie sprawdza i naprawdę bardzo dużo wytrzyma. Przejdźmy w takim razie do zoatów. Wielkie bestie. To są jednostki z Leśnych Elfów bardzo podobne do właśnie Smoczych Ogarów. Tak trochę wyglądają z wielkością bardzo też podobnie. Tylko ta jednostka ma dużo plusów. Dlaczego ma dużo plusów? Bo mamy umiejętności krew ziemi, czyli leczenie, ciało w kamień, czyli bardzo duża odporność fizyczna, jak dobrze pamiętam, 60%. Odporność na ostrzał, magiczne ataki, przebijające ataki. No plusów jest tutaj znakomicie dużo. Jak dla mnie jest jednostka jedna z najlepszych, pierwsza wyląduje jako najlepsza. Bardzo dużo plusów, leśny prześladowca, no tak jak mówię, rzuca zaklęcia. Jedynie czego gdzieś tam może delikatnie brakować w tej jednostce, to może więcej w sumie, nie wiem, szarży. Szarży mogłoby zdecydowanie być troszkę więcej, ale jako tako wszystkie inne gdzieś tam rzeczy wychodzą znakomicie na tą jednostkę i to jest jedna jednostek, która chyba by sobie mogła poradzić z każdą tutaj jednostką, którą znajdujemy w rankingu. Tym bardziej, że mamy jednak leczenie, mamy tak naprawdę ciało w kamień, więc zdecydowanie dużo plusów. Wilcze skóry, to jest zawsze jednostka, jeśli chodzi ogólnie o jednostki norskie, piesze potwory. Ja mam gdzieś tam delikatnie złe skojarzenia z nimi, testowałem jeszcze niektóre jednostki pod różnymi względami. Na pewno duży plus za oczywiście regenerację w wilczych skórach i odporność fizyczną. Mamy tak naprawdę mało tego pancerza, ale jednostka znowu jest bardzo mobilna, bo 75 prędkości, dyscyplina jest nie najgorsza, bo jednak jest 60, takie 55-60 to już zaczyna się, powiedziałbym, delikatnie dobra dyscyplina jednostek, więc na pewno to jest na duży plus. Siła broni nie najgorsza, bo tutaj mamy akurat 24 jakby jednostek w oddziale. Premia szarży też jest nie najgorsza.
Powiem szczerze, nie wiem gdzie ją umieścić. Zawsze mam problem z akurat Norską, jeśli chodzi o rankingi, bo jestem trochę niezdecydowany i czasem ich za surowo oceniam. Ale wilcze skóry osobiście bym raczej wrzucił do klasy średniej, nie wrzuciłbym ich wyżej. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem wilczych skór, nie czuję w Norskiej za bardzo rekrutowania tych jednostek. Mamy tam jednostki zdecydowanie ciekawsze niż wilcze skóry. Na takim poglądzie względem wszystkich jednostek też nie wychodzą jakoś ultra mocne tak nie wychodzą jak dla mnie. Więc zostawmy po prostu ich w klasie średniej. Norkańskie lodowe trolle to jednostka z moim zdaniem duży plus za odmrożenie, duży plus na pewno za siłę broni, gdzieś tam szarża też jest nie najgorsza. Pancerz powiedziałbym też spoko, 60 jest dobrym pancerzem. Jak dla mnie możemy umieścić ją w klasie dobrej. W bardzo dobrej może bym ich nie wrzucał ze względu tego, że jednak jest mała odporność na ten ogień. To jest zdecydowany gdzieś tam minus, choć to odmrożenie znowu jeszcze jest. Szczerze, nie no, zostawimy tak naprawdę norkańskie lodowe trolle na dobrej. Gdybyśmy oceniali powiedzmy ranking norskiej, to osobiście bym ich wrzucił wyżej niż wrzuciłem ich w standardowym rankingu, bo jednak więcej ich jeszcze tam potestowałem, gdzieś tam posprawdzałem i moim zdaniem też dobrze się sprawdzają te trolle. Jako wiadomo, wadą jest na pewno dyscyplina, ale tak jak mówiłem na samym początku, dyscyplina przy trollach ogólnie jest bardzo niska. Więc to jest zdecydowanie jest po prostu taki element osłabiający tą jednostkę. Pancerzone wilcze skóry to jednostka, która ma zdecydowanie więcej pancerza. Też obrona w zwarciu, atak w zwarciu jest taki, bym powiedział, wybalansowany. Premia do szarży też 32, siła broni 60. Fajna jednostka właśnie przeciw dużym jednostkom. Przeciw właśnie takim potworom sobie fajnie radzi. Jest też oczywiście ta regeneracja, więc jak dla mnie zdecydowanie klasa dobra. Do bardzo dobrej. Wydaje mi się, że tutaj brakuje, bo brakuje powiedzmy albo większej jakby siły ataku, albo obrony zwarciu, premii do szarży, a tego mi w tej jednostce by brakowało. Ewentualnie więcej prędkości, żeby była zdecydowanie bardziej mobilną jednostką i mogła więcej gdzieś tam zrobić hałasu. Więc przejdźmy w takim razie do wojownicy Fimirów. Fimirowie, ja osobiście nie lubię Fimirów, jednostek Fimirów zdecydowanie to nie jest jednostka, którą lubię. Ale zwróćmy też uwagę na to, jak faktycznie jednostka, nie wiem, się sprawdza. Jakie ma na przykład plusy, jakie ma minusy. Jeśli chodzi o plusy, na pewno pierwsze, co się rzuci gdzieś tam w oczy, to jest, nie wiem, magiczne ataki, pancerz, dyscyplina, siła broni też nie najgorsza, 16 jednak jednostek w tym oddziale, odporność na ostrzał. Czyli nie dość, że mamy sporo pancerza, to jeszcze mamy odporność na ostrzał. Mamy umiejętność zbierną z mgły. Jak dla mnie statystykowo, zastosowaniowo można fajnie tą jednostką ugrać. I teraz mam takie mieszane uczucia między bardzo dobrą a dobrą. Zerknijmy jeszcze na jakieś powiedzmy minusy. Minusem na pewno może być prędkość i premia szarży. To będą dwa minusy, które możemy ewentualnie dać tej jednostce. Ale jak dla mnie Fimirów moglibyśmy wrzucić raczej do takiej klasy, kurczę, no do bardzo dobrej ich wrzućmy, niech tam mają, niech się cieszą. Ja tak naprawdę ogólnie mieszałem się między bardzo dobrą a dobrą. Na pewno nawet nie brałem ich pod uwagę pod jakąś klasę najlepszą z tego względu, że do najlepszej zdecydowanie by mi nie pasowali. Ale na pewno dużo plusów za pancerz, za siłę broni, za na przykład magiczne ataki, rozdzierające ataki, za odporność na ostrzał. No moim zdaniem za to powinni zdecydowanie dużo plusów otrzymać. Kolejna jednostka to są właśnie Fimirowie z wielką bronią. Jeśli chodzi o tą jednostkę, no tutaj większych jakichś takich różnic nie ma. Jedynie mamy plus przeciwko dużym właśnie wrogom. Moim zdaniem jednostka identyczna. Statystyki są identyczne, jak dobrze pamiętam. Nie ma tam chyba nawet, no niczym one się po prostu nie różnią. Są po prostu identyczne. Więc przejdźmy w takim razie do Kroxigorów, do jednostek, które dużo osób uwielbia. Ja osobiście oczywiście też je uwielbiam, bo jednostka fajna, tym bardziej, że to są jaszczuro ludzie, którzy mają fajny arsenał, powiedziałbym, jednostek do wyboru. Tutaj mamy duży pancerz, duża dyscyplina, duża siła broni, odporność na ostrzał, mamy właśnie pierwotne instynkty, drapieżny wojownik, więc bardzo fajne umiejętności bierne. Czym możemy gdzieś tam się doczepić? No można by się delikatnie doczepić do ataku, zwarciu, do szarży, ale moim zdaniem nie ma do czego się tutaj doczepiać. Jak dla mnie to jest bardzo dobra jednostka. Bardziej, że Kroxigory wiele mogą zdziałać, są bardzo wytrzymałymi jednostkami. Tylko no szczerze, nie no moim zdaniem do bardzo dobrej zdecydowanie należą. Do dobrej byłoby ich szkoda wrzucić, bo to są naprawdę dobre jednostki.
mają dużo jednak plusów. Tak jak mówię, minusów jest mało, jedynie ta premia do szarży mogłaby być większa, ale wtedy ta jednostka mogłaby się stać za mocna po prostu. Więc zostawmy w klasie bardzo dobrej. Święte Kroxigory, no tutaj mamy duży plus na przykład za magiczne ataki, za przebijający pancerz, taki dosyć sporo przebijający. Dyscyplina, pancerz też jest na pewno na plus. Jednostka bardzo podobna do poprzedniej, więc umieśćmy ją po prostu w klasie dobrej, koło po prostu swojego kolegi. Przejdźmy do jednostki Szczuro-Ogry. Szczuro-Ogry to jest dla mnie jednostka taka, no ja osobiście nie jestem zwolennikiem tej jednostki, nie przepadam za tą jednostką. Dla mnie raczej klasa taka zła, ewentualnie najgorsza. Do najgorszej trochę szkoda by mi ją było wrzucić, bo mimo wszystko prędkość jest nie najgorsza tej jednostki. Może względem jakichś takich mocniejszych jednostek ona sobie nie poradzi, ale z taką już słabszą jakąś piechotą, nawet z jakąś kawalerią delikatnie sobie powinna poradzić bez problemu. Plus na pewno za szarżę, za siłę broni i za prędkość, no ale za resztę no delikatnie raczej minus. Choć 56 dyscypliny to jest nawet nie najgorzej, ale jak dla mnie raczej jednostka klasy złej. Uszapti, czyli królowie grobowców. Tutaj statystyki są bardzo przyjemne. Jedyny minus na pewno za to, że to są konstrukty, no ale nie możemy tylko oceniać na zasadzie tego, że to są konstrukty. Na pewno prędkość jest na plus, pancerz jest na plus, siła broni jest na pewno zdecydowanie na plus. Szarży oczywiście nie mamy, no bo to są bardziej takie, powiedziałbym, twardsza, powiedzmy, piechota. Oni tak są niby potworami, ale tak bardziej taką piechotę przypominają standardową. Atak w zwarciu tutaj jest mniejszy, ale to jest obrona w zwarciu, znowu jest zdecydowanie na plus. Więc jak dla mnie Uszapti zdecydowanie klasa dobra. Z tego względu, że możemy bardzo szybko ich rekrutować, to jest na pewno też duży plus. Premia, na pewno bonus za pancerz, za siłę broni. No i wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o plusy i minusy. Grobowi łowcy, no moim zdaniem zdecydowanie bardzo dobra jednostka, bardzo duża siła pocisków, na pewno zasięg jest trochę smutny, ale ta jednostka też bardzo dobrze sobie poradzi na przykład w walce z zwarciu, bez dobra obrona w zwarciu, dobra siła broni, pancerz, dyscyplina taka bym powiedział nie najgorsza, ale jest 50 prędkości, więc to jest jednostka, którą możemy faktycznie użyć do takich rzeczy jak wyruszyć na jakiegoś potwora, ostrzelać go, przed jakiegoś wolniejszego, nie wiem, jakiegoś olbrzyma czy coś, ostrzelać go, potem się wrócić, możemy też jeszcze walczyć w zwarciu, mamy straż przednią, mamy skradanie, mamy odpieranie szarży, no naprawdę jest bardzo dużo bonusów. Jak dla mnie zdecydowanie jednostka na bardzo dobrą, zasługuje, zdecydowanie zasługuje, tym bardziej, że mamy magiczne ataki, jeśli chodzi o strzelanie, o atak w zwarciu, więc to jest kolejny bonus dla tej jednostki. Uszapti z wielkimi łukami, jednostka zdecydowanie bardzo fajna. Jednostka, która bardziej jest względem na przykład, nie wiem, na bohaterów demonów, na olbrzymy, na jednostki, które nie wiem, jakbyśmy chcieli walczyć przykładowo tymi Uszapti na przykład ołowiomiotacze, to zdecydowanie oni wygrywają, bo zasięg daje mi ogromną przewagę. Jest to jednostka taka strzelecka, która zdecydowanie sprawdza się na, powiedzmy, mniejszych targetach niż na przykład strzelanie po jakiejś, powiedzmy, piechocie. Bardziej takie jakieś wyspecjalizowane jednostki do pokonania. Więc powiedziałbym taki oddział specjalny strzelców. Jak dla mnie jednostka, no kurczę, no nie wiem, szczerze waham się. Dałbym ich chyba do dobrej. Do bardzo dobrej wydaje mi się, że chyba nie. Choć kurczę, dajmy ich do bardzo dobrej, bo w walce z jakby zwarciu też sobie dobrze poradzą. Więc za to też zdecydowany plus, bo to jest takie, powiedzmy, Uszapti, tylko dodatkowo mają ten łuk. Mają jedynie co to 2000 mniej życia, no to jest trochę dużo mniej. Ale jak dla mnie zdecydowanie duży plus, też sporo tej amunicji posiadają. A ta siła pocisków jest bardzo fajna, a też zasięg robi ogromną robotę. Przydatna naprawdę zdecydowanie jednostka. Przejdźmy do takiej razie do jednostki bardzo nieprzydatnej, czyli ożywione kolosy. Moim zdaniem to jest jakieś nieporozumienie tych jednostkach, jeśli chodzi o ożywione kolosy. Bardzo mała dyscyplina. Wiem, że możemy szybko ich rekrutować, ale to nie jest dla akurat jakiś ogromny plus. Bardzo słaba obrona w zwarciu. Jakby nie patrzeć, szarży za bardzo w tej jednostce też nie ma. Prędkość jedynie coś tam delikatnie ratuje, ale jak dla mnie to jest jedna z najgorszych jednostek zdecydowanie. Ona sobie nie poradzi prawie nawet, bym powiedział, delikatnie z tą piechotą. Testowałem nawet ich dodatkowo jeszcze, mimo że akurat wampirami, piratami grałem bardzo dużo i testowałem wszystkie ich jednostki.
to ta jednostka zdecydowanie do mnie nie przemawiała. Jest to jednostka bardzo słaba, w ogóle nie polecam tego rekrutować. No po prostu dla mnie jakieś nieporozumienie. Gnijący Prometanie, no to powiem wam, ta jednostka na pewno jest duża zaleta do obrony właśnie przed szarżą dużych przeciwników. Do jakiejś walki standardowej bym powiedział, że szału tutaj nie ma, więc trochę się nie sprawdza w wielu wariantach. Dyscyplina też jest niska, pancerz jest na pewno na duży plus, siła broni też jest na plus i szarża jest na plus, ale to też są jednostki nieumarłe, więc jak szybko się złamią, szybko je otoczymy, automatycznie one przepadają, więc jak dla mnie to jest bardzo zła jednostka. Osobiście też możemy ją dopiero później rekrutować, więc nie ma, jakby powiedziałbym, plusów patrząc na tą jednostkę, więc jak dla mnie zdecydowane minus, choć powinniśmy ją też delikatnie docenić jedynie za tą jeszcze obronę w zwarciu, tylko boję się, że jak ta jednostka jest szybko otoczona, szybko spadnie dyscyplina, to ta obrona w zwarciu w sumie dużo nam nie da, nie zda się po prostu też na to, ale jak dla mnie, nie, ja zdecydowanie za tą jednostką nie przepadam, jest dla mnie ta jednostka bardzo słaba, no i po prostu tak to wygląda. Kolejna jednostka jest bardzo podobna, bo to jest banda artyleryjskich gnijących prometanów. Różnica jest taka, że mamy po prostu strzelców dodatkowo. Jak dla mnie zdecydowanie też bardzo słaba jednostka i nie powinno się też tego za specjalnie rekrutować. Możemy używać bardzo, no powiedziałbym, lepszych jednostek zdecydowanie, gdy gramy wampirami, niż na przykład tym. Czyhający w puszczy. Ta jednostka jest bardzo fajna, ja osobiście uwielbiałem się bawić tą jednostką. Może ich nie rekrutowałem aż tak dużo, ale gdy miałem tą jednostkę, to mogłem dużo tą jednostką zrobić. Jest to jednostka bardzo dobra względem właśnie, nie wiem, flankowania, atakowania strzelców, dobierania się do na przykład artylerii. Brakuje mi w tej jednostce jedynie skradania. Skradania mi brakuje w tej jednostce, ale na pewno jeszcze plus za odporność fizyczną. Jak dla mnie to jest, powiedziałbym, dobra jednostka. Nie powiedziałbym, że to jest jakaś tam słaba, jakaś zła jednostka. Zdecydowanie dobra jednostka i zasługuje na to miejsce w swoim tierze. Jedyny minus, do czego właśnie bym się doczepił, że szkoda, że nie ma akurat skradania ta jednostka, ale może skradanie byłoby dla niej za mocne, bo patrząc po tych statystykach są bardzo fajnie wyrównane. No i też jest bardzo mocna i ma dobrą premię do szarży, więc fajnie wbija zdecydowanie w jednostki. Minotaury Korna. No zdecydowanie Minotaury umieszczę w klasie bardzo dobrej. To są identyczne Minotaury co standardowe, więc możemy umieścić w sumie obydwa oddziały Minotaurów w tej samej. Z tego względu, że różnica jest tylko taka, że mają dodatkową odporność na magię. Dużo, niedużo, ale sądzę, że to nie jest jakaś przewalająca różnica, żeby wrzucić ich akurat do najlepszej, więc zostawimy po prostu w bardzo dobrej. Jak widzicie, te statystyki są identyczne. Jak dobrze pamiętam, jest chyba ciut więcej dyscypliny i ciut więcej premii do szarży. Mniej obrony zwarciu za to, ale tak to jednostki bardzo identyczne do tych standardowych minotaurów od zwierzoludzi. Pomieńce Zincha, no powiem wam tak, to są jednostki znakomite. Siła broni jest ogromna. Jednostka bardzo miękka, więc jak do jednostki coś doleci, no to po jednostce zdecydowanie. Ale to jest jednostka, która ma się po prostu wystrzelać, a potem uciekać. Pamiętajmy, że ta jednostka strzelecka też ma dużo prędkości, bo 50 prędkości to naprawdę nie jest mało. Jest to jednostka, którą trzeba grać dosyć inteligentnie, ale możemy bardzo dużo z niej wyciągnąć, więc zdecydowanie do najlepszej ją wrzucam z automatu, bo jest po prostu siła broni miażdżąca. Ilościowo też jest bardzo fajnie, naboi czy amunicji też jest wystarczająco. Jedyny minus za to, że ta jednostka jest miękka. No i oczywiście, że demony też padają jak nie umarli, że mają tak jakby powiedzmy taki rozpad i też szybko się gdzieś wykruszają, ale dyscyplina 60, więc też nie jest, tak powiedziałbym, najgorzej. Jedyna gdzieś tam uwaga, mało pancerza, jednostka krucha, ale jeśli chodzi akurat o zastosowanie tej jednostki, to jest jednostka strzelecka, ona ma zastosowanie po prostu strzelać i tyle, więc zdecydowanie możemy ją zostawić w klasie najlepszej i nie będę miał wyrzutów sumienia. Kolejna jednostka jest delikatnie, powiedziałbym, identyczna, tylko jest po prostu w locie. To daje jej dużą większą przewagę, bo jednak powiedzmy jednostki, które gdzieś tam na powierzchni, znaczy na ziemi nic nie zrobią, nie zagrażają nam zdecydowanie. Mamy też dużą zaletę na przykład prędkości, przez to, że jednak jednostka latająca to mamy 95 prędkości, więc to też jest ogromna zaleta. Amunicję 2 mniej, ale szczerze powiedziawszy nie jest aż taka, powiedziałbym, drastyczna różnica dla tej jednostki. Znaczy gdyby miała na przykład 3 strzały, a tamta 12, no to zdecydowanie jest wtedy duża różnica. Jak dla mnie zdecydowanie jedna z najlepszych jednostek. Ogryz zarazy.
Kolejna jednostka, którą tutaj mamy. No, ogry mają ten plus, że mamy ogrom szarżę, czyli powiedzmy, że nawet jeśli jest jednostka, która ma odporność na szarżę, jakąkolwiek, znaczy na szarżę, to i tak ogry mają to, że połowa jakby premii do szarży im zostaje mimo wszystko, więc to jest zdecydowany duży plus. Mamy też ataki, jakby powiedział, zatrute, bo to są jednak nurglowe, no to wiecie, to jest zdecydowany duży plus. Jak dla mnie tą jednostkę moglibyśmy umieścić zdecydowanie w bardzo dobrych jednostkach. Ja osobiście dużo nimi gdzieś tam grywałem, bo nurglami przechodziłem całą kampanię, znaczy całą dominację całego świata, więc akurat tych troli to używałem bardzo dużo. Nawet na skawenach bardzo fajnie się sprawdzali, gdzie skaweni mieli nawet potwory i nawet z potworami sobie bez problemu poradzili. Dużo plusów właśnie za odporność na psychologię, niszczyciel murów, znak tego, nurgla, czyli mamy po prostu zatrute ataki, ogrzem szarże, budzi strach. Możemy też w miarę szybko ją rekrutować, tym bardziej jak gramy nurglami, no to możemy dużo tego potem rekrutować. Dla mnie dużo plusów, minusów za specjalnie ta jednostka moim zdaniem nie ma. Względem statystyk jest bardzo fajnie wyrównana, może ciut więcej pancerza, ale ta jednostka ma mieć dużą siłę broni, ataki zatrute, więc tutaj nie będę się do nich doczepiał. Kolejna jednostka zdecydowanie tak samo bardzo dobra, jest to po prostu ogry zarazy z wielką bronią. Różnica tego, że mamy większą skuteczność przeciwko dużym wrogom, co jest bardzo ważne i bardzo skuteczne i bardzo po prostu przydatne, więc tutaj nie będziemy więcej mówić o tej jednostce, bo jest po prostu identyczna. Poczwary Slanesha. Jedyna jednostka, którą tutaj w sumie ze Slanesha prawie mamy, nie licząc pomiotów. Bardzo fajna odporność właśnie fizyczna. Pancerz, by powiedział, nie najgorszy. Pamiętajcie, że jednostki Slanesha są bardzo szybkie. Tutaj mamy 95 prędkości. Fajna jakby siła przebicia pancerza. Siła broni właśnie też na plus. Premia do szarży mogłaby być ciut większa. Ale tutaj mamy, pamiętajmy, że niszczycielski atak z flanki, czyli nam podwaja premię do szarży. Mamy ataki magiczne, mamy usypiający odór, który zmniejsza obrażeń, znaczy obronę fizyczną i atak w zwarciu. Więc jak dla mnie to jest dużo plusów. Umieśćmy tą jednostkę w najlepszych. Dlaczego umieszczam ją w najlepszych? Bo uwielbiam tą jednostkę. W tej jednostce jest ogromny potencjał przez to, że też jest bardzo szybka. Statystyki są ładnie wyrównane, bo obrona zwarcia, tak zwarcie jest po 36, to jest naprawdę bardzo fajne statystyki. Tym bardziej magiczne ataki jeszcze zdejmują przeciwnikowi atak zwarciu, obronę zwarciu, więc to też jest duży plus. Jak dla mnie zdecydowanie bardzo dużo plusów. Jedynym minusem, że to są demony. No ale za to samo, że są demonami, nie możemy ich po prostu wyrzucić gdzieś, nie wiem, całkowicie na dół. Więc jak dla mnie zdecydowanie bardzo fajna jednostka. Przechodzimy do ogrów. Jak widzicie, ogrów to tutaj zostało sporo, bo pierwsze potwory, no to w ograch to jest taki chleb powszedni. Przejdźmy w takim razie do najniższego tieru jednostki właśnie ogrów, czyli ogrze byki. Na pewno dużo plusów za dyscyplinę, za siłę broni, za premię do szarży, no ale na tym ogry się gdzieś tam opierają, prędkość też jest nie najgorsza. Jak dla mnie jednostka, powiedziałbym, w klasie średniej, jest bardzo tania, bardzo szybko ją możemy zrekrutować. No gdzieś tam jakieś, powiedzmy, wady. No wady to na pewno słabe przebicie pancerza, to jest na pewno gdzieś tam wada, choć możemy ją po prostu umieścić, powiedzmy, w klasie złej. A jeśli będziemy gdzieś tam dalej omawiać ogrów, bo ogrów mamy sporo, to będziemy po prostu ich klasyfikować wyżej, za to gdzieś jakie mają po prostu bonusy. Kolejna jednostka to tutaj już jest ogrza szarża, czyli no standardowo. Tutaj mamy, jakbym powiedział, lepszą skuteczność przeciw chyba piechocie, z tego co zauważyłem, więc taka jest też różnica. Jednostka jak dla mnie bardzo fajna, bardzo długo nim grałem, nawet jak grałem teraz z Kragiem niedawno kampanię na live'ach, to też długo tymi jednostkami grałem, bo była to dosyć taka, powiedziałbym, dzika kampania. Dla mnie jednostka zdecydowanie bym mógł ją umieścić do klasy, powiedzmy, nawet dobrej, bo możemy szybko ją rekrutować, dużo można z niej wyciągnąć. Nie jest to tak naprawdę zła jednostka. Jak dla mnie zdecydowanie możemy ją umieścić w klasie dobrej. Ogrze byki z żelaznymi pięściami. Bardzo podobna jednostka, tylko tutaj mamy dodatkowo tarczę, więc jak dla mnie to też jest duży plus. Jednostka na tym samym tierze. Statystyki są identyczne. Nie ma tutaj większych różnic między poprzednią jednostką, więc jak dla mnie, no jedyna w sumie różnica taka, że to jest tamta ma jednostka, a właśnie przeciw piechocie ma dodatkowy bonus. Ale większych takich różnic nie ma. Pożeracze. No pożeracze jak dla mnie znakomita jednostka. Jedyny minus za to, że jednak ta jednostka ma bardzo mało pancerza, ale mamy skradanie, mamy straż przednią, mamy niezłomność, budzi strach. Bardzo fajna premia do szarży, dużo można tą jednostką wyciągnąć, bardzo dobry atak zwarciu. Jak dla mnie pożeracze to jedna z też z najlepszych jednostek,
bo ma wiele zastosowań, bardzo fajnie sobie radzi z większością jednostek. Na pewno jedyny minus gdzieś tam za ten pancerz, ale to jest jednostka, która ma szybko eliminować jakby przeciwnika. Ma się właśnie też zakradać do przeciwnika, więc za to zdecydowanie dużo plusów. Moim zdaniem lepsze niż Morgule, bo jednak Morgule mają to, że mają bardzo mało dyscypliny i są też nieumarłymi, więc szybciej się wysypują, a jednostka, która ma niezłomność, to jest zdecydowanie bardzo dobra jednostka. Żelazobrzuchy to powiedziałbym, że to jest też bardzo dobra jednostka. Z tego względu, że mamy fajne przebicie pancerza, dużo pancerza, dobra dyscyplina, premia do szarży też nie najgorsza, statystyki atak, zwarcie, obrona, zwarciu też na duży plus. W miarę szybko możemy ich rekrutować, bo to 3. tier budynku, więc nie najgorzej. Jak dla mnie zdecydowanie dobra jednostka. Ludożercy to jednostka bardzo podobna do poprzedniej, tylko tutaj już mamy gorsze statystyki względem poprzedniej jednostki. Jedynie atak, zwarcie, obrona, zwarciu delikatnie więcej i premii do szarży troszkę więcej, ale wszystkie inne rzeczy jednak mniej. Nie będę mówił tutaj o atrybutach, jeśli chodzi o ogry, z tego względu, że ogry mają te same atrybuty, więc tutaj nie ma co o tym za specjalnie mówić. Jak dla mnie akurat ta jednostka w klasie dobrej powinna wylądować, albo bym powiedział, że nawet w klasie średniej. Z tego względu, że ta jednostka jest później rekrutowalna, a statystyki no, nie są powalające względem na przykład niektórych jednostek. Ta jednostka zdecydowanie bardziej się opłaca je rekrutować, bo szybciej możemy je rekrutować, są tańsze w rekrutacji niż to. Zamiast tej to możemy zrekrutować tak naprawdę ludożerców, a czy nie ludożerców, tylko tych żelazne brzuchy, bo są zdecydowanie lepszą jednostką. Więc nie opłaca się po prostu tej jednostki rekrutować, dlatego też ona specjalnie wyląduje jakby tier niżej, żebyście o tym pamiętali. Ludożercy z żelaznymi pięściami, tutaj mamy tarczę jako dodatkowy bonus, więc to jest zdecydowanie bonus. Czy ta jednostka jest wybitnie lepsza? Moim zdaniem nie, bo też później ją dopiero możemy rekrutować, więc jak dla mnie też klasa średnia. Dla mnie ta jednostka jest powiedzmy nieużyteczna, tym bardziej gdy gramy ogrami. Ta jednostka zdecydowanie jest nieużyteczna, więc zostawiam ją specjalnie w klasie średniej, żebyście po prostu wiedzieli, dlaczego ta jednostka się tutaj znajduje, a nie gdzie indziej, bo to są też osoby, które skipują cały jakby powiedzmy ranking i tylko gdzieś patrzycie na końcówkę, a potem piszecie komentarze różne. Niektóre są moim zdaniem dziwne, bo są bez argumentów. Ostatnio tak samo się gdzieś tam doczepiliście, że mało było argumentów, to teraz macie zdecydowanie bardzo dużą bazę argumentów i będziemy mogli podyskutować na sam koniec. Ludożercy z wielką bronią. Testowałem delikatnie tą jednostkę, nie wychodziła ona źle, na pewno wada za pancerz. 40 pancerza na takim wysokim tierze, gdzie możemy rekrutować tą jednostkę, jest to bardzo mało i bardzo to smutne dla mnie jest. Dla mnie ta jednostka też jest takim uselesem, tym bardziej, że ogry mają mało rodzajów jednostek i dali im trochę takie dziadowskie jednostki. Dobrze, że rework jest za niedługo, będą jakieś patche, więc jednostki ogrów zostaną moim zdaniem albo dodane nowe, albo zostaną trochę zreworkowane, czyli po prostu zmienione. Ołowiomiotacze. Jednostka znakomita, już była też w jednym rankingu. Niepotrzebnie ją wtedy gdzieś tam wrzuciłem, ale powiedzmy, że jeszcze razem tutaj powtórzymy. Jeśli chodzi o tą jednostkę, jednostka strzelecka z bardzo dużym zasięgiem, z dobrą siłą pocisków, 16 oczywiście jednostek. Dla mnie znakomita jednostka, bo jeśli chodzi na przykład o piechotę, ona strzela tak, że przebija powiedzmy przez ileś tych jednostek, więc jak stoją w rzędzie, tak jak mamy na przykład kanonady, to zdecydowanie po wszystkich jednostkach obijają. Czy to jednostka wybrańców, czy jakichś słabych orków, nie ma to dla nich znaczenia, zdecydowanie obrażenia są olbrzymie. Jak dla mnie jedna z najlepszych jednostek, bardzo fajna jednostka, dużo trzeba tej jednostki używać, tym bardziej gdy gramy ogrami, walczymy z dużą ilością piechoty. Tak samo na potwory, bardzo fajnie też strzelają po tych potworach, bardzo dobra celność. Zdecydowanie jedna z najlepszych też jednostek, którą tutaj mamy w tym rankingu. Więc moim zdaniem nie ma co tutaj więcej mówić. Statystyki mówią same za siebie, dobra siła jakby pocisków, dobry zasięg, na pewno duża powiedzmy dyscyplina, bo 60 przy strzelcach to nie jest najgorzej, więc jak dla mnie wystarczająco. Jednostka jest po to po prostu, żeby strzelać, wiadomo w ataku zwarciu szybko gdzieś zginie, ale to jest jednostka zdecydowanie do strzelania, tak jak pomiędzy na przykład Zincha, też jednostka tylko do strzelania, do walki wręcz raczej się nie nadaje. Ludożercy z ogrzymi pistoletami to kolejna jednostka. Jak dla mnie ja bym umieścił ich raczej do klasy dobrej, bo też jest później rekrutowana.
Dobrze sobie radzi, powiedzmy, jeśli chodzi o też strzelanie. W walce z Warciu też jest nie najgorsza, bo jest, powiedzmy, takim bazowym ogrem, więc za to też zdecydowanie plus. Strzał w ruchu to też jest plus, dlatego umieścimy ją po prostu w dobrej, a nie na przykład w średniej, gdzie mieliśmy tam z wyższych tierów ogry, które faktycznie nie były moim zdaniem jakieś wybitnie mocne. Przejdźmy do ostatniej jednostki w tym rankingu, to są ogniste Kadai. Jednostka, jak dla mnie, bardzo dobra. Zastanawiałem się nawet delikatnie, czy ich nie wrzucić wyżej, a powiem wam szczerze, że wrzucimy ich nawet do najlepszej. Z tego względu, że tu mamy ogniste ataki, magiczne ataki, fajny pancerz, fajna dyscyplina. Mamy gorące ciało, czyli zwiększenie obrażeń, mamy dobrą odporność fizyczną, odporność dodatkowo na ogień, więc też się nie musimy gdzieś tam martwić. Wykute w piekle, atrybutów ma bardzo dużo ta jednostka, bardzo fajnie ona się sprawdza. Na pewno minus za to, że to są jednak jednostki, które są demonami, więc one mogą się gdzieś tam szybko skruszyć, ale sama w sobie jednostka jest znakomita. Późno ją możemy oczywiście zrekrutować, ale same walory tej jednostki, zastosowanie tej jednostki są moim zdaniem bardzo dobre. Bardzo fajnie ona sobie radzi z większością jednostek, więc zdecydowanie za to plus. Więc dzięki za oglądanie, zapraszam do lajkowania, do zostawiania subskrypcji i do następnego. Cześć!